Ostatnio na rynku nieruchomości widzę wypowiedzi mniej więcej takie jak tych, którzy czekają na zmianę pogody, na tym, żeby wreszcie skończyła się zima, żeby było lato, żeby było upalnie, żeby było fajnie, bo te zapowiedzi medialne już takie słyszałem. Nagle gwałtowny wzrost ilości kredytów na rynku mieszkaniowym, pobieranych kredytów i to jest świetnie. A jaka jest prawda? Prawda to jest taka, że zeszliśmy ze strychu do piwnicy i będąc w tej piwnicy być może weszliśmy 8 schodków w górę i nadal jesteśmy w piwnicy. Nawet nie dotarliśmy do parteru. A jak to wygląda naprawdę i na liczbach, no to dowiesz się właśnie z tej audycji. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj mój kanał i pisz koniecznie w komentarzach o tym, o czym chcesz, żebyśmy robili kolejne audycje, dlatego że wiele tych audycji robionych jest właśnie specjalnie na Wasze zamówienie, pod Wasze komentarze. No i teraz o tym, co mogliśmy ostatnio przeczytać w internecie. Szumne zapowiedzi. Boże, wzrosła ilość kredytów pobranych i w marcu wzięliśmy więcej kredytów niż w lutym i niż w styczniu i to wskazuje na to, że rynek się odbił. W ogóle już zaraz będą nieruchomości drożały, ale to wybaczcie mi, te informacje są czerpane na przykład od ludzi, którzy pracują w firmach, takich, którym zależy po prostu na nakręcaniu popytu na nieruchomości. Owszem, popyt troszeczkę się ożywił z różnych powodów. Być może dlatego, że po prostu łatwiej jest teraz wziąć kredyt, no bo troszeczkę te wymagania KNF-u zostały złagodzone. Poza tym nam rosną pensje, więc być może nam wzrasta zdolność kredytowa, no i to jest teoretycznie fajnie. Część ludzi może chce kupić teraz mieszkanie, jeżeli ich stać na to i wziąć kredyt, bo obawia się, że jak wejdzie kredyt na ten bezpieczny 2%, to ci, którzy będą mogli skorzystać z tego kredytu, z tego dobrodziejstwa, tego tańszego kredytu, ruszą na rynek i to spowoduje podniesienie ceny nieruchomości. Inni znowu, ci, którzy liczą, że mogą ten kredyt dostać, tak naprawdę chyba też troszeczkę czekają. Sytuacja jest dynamiczna, ale tak naprawdę najlepiej jest sprawdzić liczby i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Przedstawię Wam dwa wykresy. Pierwszy z tych wykresów to jest, tutaj trzeba go wyjaśnić, ta czerwona linia to jest indeks zapytań o kredyty liczony rok do roku. Czyli w zeszłym roku żeśmy pytali o kredyty i dziś pytamy o kredyty. I teraz porównujemy, czy było to więcej, czy mniej, a te szare słupki to nam mówią o po prostu kredytach udzielonych i to warto spojrzeć, że tu gdzieś tam na końcu tej linii to jakoś nie widać specjalnego przyrostu. Ja Wam zresztą potem pokażę drugi wykres, na którym to znacznie lepiej widać, no ale ten jest już liczony do marca 2023 roku, więc jest takim troszeczkę świeższym wykresem. Tamten będzie liczony do lutego 2023, ale to powiedzmy nie jest ta istotna różnica. Co na tym wykresie widzimy? Po pierwsze, jeżeli coś się liczy rok do roku, no to mamy marzec i marzec do marca 2022, marzec 2023 roku jest niżej. Spadek widać wyraźny tego indeksu tutaj na końcu, no ale to zauważmy, że rok temu w marcu, to jest tutaj, proszę bardzo, mieliśmy taki wyskok nagle zapytań o kredyty. Ale to są zapytania. Liczenie zapytań to nie oznacza, że to się przekłada wprost na kredyt. Liczba udzielonych kredytów jest tutaj też wykreślana tą kreską taką przerywaną i widzimy, że zupełnie to się do końca, te wzrosty zapytań nie pokrywają z tą ilością. Natomiast przejdźmy do drugiego wykresu, który jest, no myślę nawet dość ciekawy, bo on nam pokazuje, to ja tutaj specjalnie wziąłem wykres z BIK-u,
ale nie tyle wartości, co ilości zapytań o kredyty. Te niebieskie słupki pokazują, przepraszam, ilości udzielonych kredytów. Te niebieskie słupki pokazują ilość zawartych umów kredytowych. I widać, że nie tak dawno jeszcze byliśmy na strychu, bardzo wysoko. Po czym zbiegliśmy do piwnicy i przepraszam, gdzie jest to światełko w tunelu? Ten mały taki wyskok tutaj w lutym to ma oznaczać światełko w tunelu? 6200 kredytów udzielonych przeciwko 20 paru tysiącom kredytów udzielanych nie tak dawno. To jest czterokrotny, a może nawet ponad czterokrotny spadek ilości kredytów. Widać to zresztą tutaj też na samej ilości zapytań, no i na tych pozostałych wykresach. Co to wszystko oznacza? Po pierwsze oznacza, że niektórzy, tak jak powiedziałem, czekają wiosny w budownictwie i liczą na to, że już zaraz będzie lepiej i w ogóle zaraz ten rynek ruszy, a prawda jest taka, kredyty napędzają sporą część transakcji. Nie ma co wierzyć, że istnieją jacyś mityczni klienci gotówkowi, którzy uratują rynek. Oczywiście jest spora ilość klientów gotówkowych. Niektórzy z nich to są tacy, którzy sprzedali swoje mieszkanie jakiemuś kredytobiorcy, a potem sami kupili inną nieruchomość, już posługując się swoją własną gotówką i nie biorąc kredytu i liczeni są jako gotówkowi, ale tak naprawdę ich transakcja zaistniała dzięki kredytowi. Czterokrotna różnica w ilości kredytów, przy tym, że nie tak dawno jeszcze kredyty odpowiadały za ponad 60% transakcji na rynku mieszkań, no to jest spory ubytek i to po prostu nie świadczy o tym, że dzisiaj nagle rynek nieruchomości w Polsce stał się rynkiem mocnym. Przypominam o tym, o czym już mówiłem w poprzednich audycjach, możecie tam do nich wrócić, jak bardzo duży jest spadek na przykład rozpoczynanych nowych budów albo w ogóle wystąpień o pozwolenia, czy też zgłoszeń tych nowych budów. I to też widać, te spadki mocne są u deweloperów właśnie, a są to w sumie zawodowcy, którzy wyraźnie nie chcą inwestować i nie chcą trafić w pustkę. Oczywiście branża cała dość mocno liczy na efekt tego taniego kredytu, tej inicjatywy rządowej, tego wspierania pobytu. No, zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo ta ustawa najpierw musi zostać uchwalona, wejść w życie. Zobaczymy, jaki będzie jej ostateczny kształt. Niektórzy już pobiegli do deweloperów, żeby rezerwować umowy, rezerwować sprzedaże, kontrakty. No ale tutaj rząd mówi, że będzie walczył z takimi, którzy później będą chcieli odsprzedawać cesję. Też zobaczymy, jak to się uda wprowadzić. Wszystko to mówi tak, rynek nieruchomości na razie czeka. On jest w takim zastoju. Te takie odbicia to są jakieś chwilowe odbicia i na razie są niewielkie. To jeszcze jesteśmy daleko do tego rozgrzania, które było 2 lata temu czy 3 lata temu. Jesteśmy daleko od tamtych czasów. Kiedy może mogą tamte czasy wrócić? Tego oczywiście nie wiem. To zależy zresztą od wielu czynników, nie tylko leżących w samym rynku nieruchomości czy w samej gospodarce w Polsce, ale również od sytuacji światowej. Ale chciałem zauważyć, że poprzedni taki cykl w Polsce na rynku nieruchomości od szczytu do szczytu, czyli od szczyt, dołek, stabilizacja, odbicie, szczyt, trwał mniej więcej od 2008 do przełomu 2021-2022. To oczywiście zależy w jakich miejscowościach, bo to nie we wszystkich miejscowościach jest dokładnie tak samo i tam te czasami przesunięcia są niewielkie, ale to jest okres kilkunastu lat. Wobec tego dzisiaj też należy się spodziewać, że kolejny cykl będzie też pewnie trwał ileś lat i zobaczymy, jak to będzie. Ja wiem też, że na
kanale, wśród moich widzów są ludzie, którzy są fanami demografii i twierdzą, że w ogóle te nieruchomości wszystkie padną i zapotrzebowanie na nieruchomości mieszkalne padnie z powodu wymierania polskiego społeczeństwa. Ja znam prognozy demograficzne. Problem jest taki, że to są prognozy. To oczywiście też się może zmieniać. Generalnie rzecz biorąc, faktycznie na świecie obserwuje się taką tendencję, że te społeczeństwa im bogatsze, tym mniej dzietne, ale też możemy liczyć się z napływem migrantów do Polski. Jaki będzie ten bilans ludności? Trudno w tej chwili powiedzieć, zwłaszcza w kontekście wojny za granicą, tuż nad naszą granicą. No i takich badań, które ostatnio się pokazały, gdzie mowa, że około połowy Ukraińców chce zostać, a druga połowa chce wrócić do siebie. Ale to są deklaracje na dzień dzisiejszy. A jaka będzie sytuacja za rok? Zobaczymy. Oni wtedy będą podejmowali decyzje i zobaczymy. Poza tym też chciałem powiedzieć, że dobrze, ludność w Polsce może się zmniejszać, ale też są migracje między miejscowościami. I to widać przecież, i to nie jest żadną tajemnicą, że mamy odpływ ludzi, szczególnie tych młodych, z pewnych rejonów kraju i oni się przenoszą, ale nie za granicę, tylko w Polsce do innych rejonów, do innych miast. Oni się przenoszą fizycznie, ale nie zabiorą ze sobą przecież swojej nieruchomości. Taka migracja wewnętrzna oznacza, że w terenach, gdzie jest odpływ, po prostu nieruchomości będą tanieć. Albo jeżeli będą rosnąć, to będą rosnąć ich ceny wolniej niż ogólny trend. A te miejscowości, do których napływają nowi ludzie, gdzie jest praca, gdzie chcą mieszkać, będą rosły lub też rosły szybciej niż ogólny trend. Niemniej jednak, jeżeli chcecie związać swoje życie z nieruchomościami, z inwestowaniem w nieruchomości, musicie zachować czujność, ale też radzę zachować pewien dystans, chłodną ocenę różnych artykułów medialnych. Nie wpadać nagle w euforię, że ktoś napisał, bo sam taki tytuł widziałem, ogromny wzrost w kredytach mieszkaniowych. Tak, to prawda, ilość kredytów mieszkaniowych w marcu jest większa niż w styczniu i w lutym 2023 roku. To prawda, ale przypominam to porównanie z początku filmu. Zeszliśmy ze strychu do piwnicy i być może weszliśmy na 3, może na 4, a może na 5 schodków. Nadal jesteśmy w piwnicy. Jesteśmy trochę ponad dnem, ale jednak ciągle bliżej niż tego rynku rozwiniętego. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, inwestowanie, zmiany w prawie, które są zapowiadane na przykład i warto je śledzić, zobaczymy co wejdzie, subskrybuj nasz kanał, bo tu znajdziesz na pewno audycje na ten temat. Zachęcam do wspierania kanału, wspierający dostają więcej. Zobacz chociażby na dole, dam Ci link do listy filmów dostępnych dla srebrnych wspierających, to są ich wersje. A jeżeli chcesz inwestować lub pośredniczyć, zarabiać na pośrednictwie w obracaniu nieruchomościami, zapraszam na szkolenia na cement24.pl. To duża platforma ze szkoleniami online i stacjonarnymi. Zapraszam, trzymajcie się, cześć!